Ta historia rozpoczęła się blisko pół wieku temu w małym miasteczku Portland w stanie Oregon, w przeddzień Święta Dziękczynienia w 1971 roku. Historia, która na zawsze zapadła w pamięć tych, którzy ją przeżyli oraz tych, którzy próbowali zrozumieć, co się właściwie wydarzyło. Zdarzenie, które przerwało spokojny lot między dwoma miastami, zamieniając go w epicką opowieść o zuchwałym porwaniu lotniczym i tajemniczej ucieczce, pozostaje niewyjaśnione do dzisiaj. Tajemnicza historia D.B. Coopera. Dan D.B. Cooper stał się legendą w noc przed Świętem Dziękczynienia w 1971 roku. Od tamtej pory policja nie była w stanie go znaleźć ani żywego, ani martwego. Około godziny 16 24 listopada mężczyzna podający się za Dana Coopera wszedł na lotnisko międzynarodowe w Portland i zakupił bilet w jedną stronę na lot do Seattle za $20. Przydzielono mu miejsce przy przejściu 18C na lot o godzinie 16:35. W samolocie znajdowało się tego dnia 36 pasażerów, nie licząc pilota, kapitana Williama Scotta, pierwszego oficera Boba Ratachaka, inżyniera pokładowego Andersona oraz dwóch stewardess, Tiny McClue i Florence Schaffner. Biały mężczyzna w średnim wieku, ubrany w ciemny garnitur i krawat. Cooper nie przyciągał zbyt wielkiej uwagi wchodząc na pokład samolotu. Zaraz po starcie Cooper podał Florence Schaffner notatkę. W tamtym czasie mężczyźni podróżujący sami często podsuwali stewardesom numery telefonów lub numery pokojów hotelowych, więc Schaffner włożyła notatkę do kieszeni i zignorowała ją. Gdy po raz kolejny stewardesa przeszła obok, Cooper skinął na nią, aby podeszła bliżej. Powiedział jej, żeby lepiej przeczytała notatkę i ostrzegł, że ma bombę, pokazując na swoją walizkę. Schaffner poszła do kuchni, żeby przeczytać notatkę. Pokazała ją drugiej stewardesie, a razem pospieszyły do kokpitu, żeby pokazać ją pilotowi. Po przeczytaniu notatki, pilot natychmiast skontaktował się z kontrolą ruchu lotniczego. Ci z kolei skontaktowali się z policją w Seattle, która poinformowała FBI. FBI natychmiast zadzwoniło do prezesa linii lotniczych Donalda Nairopa, który powiedział, że należy zgodzić się na żądania Coopera. Cooper nakazał stewardesie oddanie notatki, obawiając się pozostawienia potencjalnych dowodów. Z tego powodu dokładna treść jego notatki jest nieznana. Schaffner wspominała, że ręcznie napisana notatka zawierała żądanie $200,000 w gotówce oraz 2 zestawy spadochronów. Cooper chciał, żeby te rzeczy zostały dostarczone po przylocie na lotnisko Seattle-Tacoma i twierdził, że jeśli nie spełnią jego żądań, wysadzi samolot. Przesunął się w stronę okna, więc gdy Schaffner wróciła, zajęła jego miejsce przy przejściu. Otworzył swoją walizkę na tyle szeroko, aby mogła rzucić okiem na plątaninę kabli oraz 2 cylindry przypominające dynamit. Następnie skierował ją do kokpitu, aby nakazała pilotowi, żeby pozostał w powietrzu, dopóki pieniądze i spadochrony nie będą gotowe. Po otrzymaniu wiadomości, pilot ogłosił przez interkom, że samolot będzie krążył przed lądowaniem z powodu problemu mechanicznego. Większość pasażerów nie była świadoma porwania. Cooper był bardzo precyzyjny w swoich żądaniach dotyczących pieniędzy. Chciał $200,000 w banknotach o nominale $20, co dawało wagę około 20 funtów. Jeśli użyte byłyby mniejsze nominały, zwiększyłoby to wagę i mogłoby być niebezpieczne podczas skoku spadochronowego. Większe nominały ważyłyby mniej, ale były trudniejsze do przekazania. Oznajmił, że chce banknotów o losowych numerach seryjnych. Agenci FBI przygotowali banknoty o losowych numerach, ale upewnili się, że wszystkie zaczynają się od literowego kodu L. Zdobycie spadochronów okazało się znacznie trudniejsze niż zdobycie $200,000.
Baza lotnictwa sił powietrznych McCord w Tacoma zaoferowała dostarczenie spadochronów, ale Cooper odrzucił tę propozycję. Chciał spadochronów cywilnych, które można obsługiwać samodzielnie za pomocą linki do wyrzutu, a nie wojskowych. Ostatecznie policja w Seattle skontaktowała się z właścicielem szkoły spadochronowej. Notatka Coopera o porwaniu nie wyjaśniała bezpośredniego planu skoku ze spadochronem, ale jego żądania doprowadziły władze do takiego wniosku. Ponieważ poprosił o dodatkowy spadochron, zakładano, że planuje zabrać ze sobą pasażera lub członka załogi jako zakładnika. Rozważano nawet użycie atrap spadochronów podczas wymiany z Cooperem, ale nie można było ryzykować życiem cywila. O godzinie 17:24 ekipa naziemna miała gotowe pieniądze i spadochrony, więc skontaktowali się z kapitanem Scottem, mówiąc, że są gotowi na jego przybycie. Cooper po lądowaniu kazał zjechać na odległe, dobrze oświetlone miejsce. Wyłączył światła w kabinie i nakazał, żeby żadne pojazdy nie zbliżały się do samolotu. Oznajmił również, że osoba przynosząca pieniądze i spadochrony ma przyjść bez towarzystwa. Pracownik linii lotniczych Northwest podjechał firmowym pojazdem w pobliże samolotu. Cooper polecił stewardesie Tinie McClough opuścić schody. Pracownik przekazał spadochrony Tinie. Następnie przyniósł pieniądze w dużym worku bankowym. Po spełnieniu żądań Cooper zwolnił 36 pasażerów i stewardessę Florence Schaffner. Przedstawiciel Federalnej Agencji Lotnictwa skontaktował się z kapitanem i poprosił Coopera o zgodę na wejście na pokład samolotu. Prawdopodobnie chciał ostrzec go przed niebezpieczeństwami i konsekwencjami piractwa lotniczego. Cooper odrzucił jego prośbę. Kazał Tinie McClough przeczytać instrukcję obsługi tylnych schodów. Kiedy zapytał ją o nie, powiedziała, że nie można ich opuszczać w trakcie lotu. On stwierdził, że się myli. Cooper wybrał ten lot nie tylko ze względu na trasę, ale także ze względu na rodzaj używanego samolotu. Znał dobrze Boeinga 727-100. Kazał pilotowi pozostać poniżej wysokości 10 000 stóp i utrzymać prędkość poniżej 150 węzłów. Doświadczony spadochroniarz mógłby łatwo skakać przy takiej prędkości. Samolot był lekki i nie miał problemów z lataniem przy tak niskiej prędkości w gęstym powietrzu. Cooper powiedział załodze, że chce lecieć do Meksyku. Pilot wyjaśnił, że przy wysokości i prędkości, którą chce osiągnąć, samolot nie będzie w stanie pokonać więcej niż 1000 mil, nawet mając 52 000 galonów paliwa. Mając to na uwadze, zgodzili się na międzylądowanie w celu zatankowania paliwa w Reno w stanie Nevada. Po ustaleniu wszystkich szczegółów lotu samolot wystartował o godzinie 19:46. Po starcie Cooper nakazał stewardesie i reszcie załogi pozostać w kokpicie. W tamtym czasie nie było w drzwiach kokpitu wizjera ani kamer, więc załoga nie miała pojęcia, co robi Cooper. O godzinie 20:00 zapaliła się czerwona lampka, ostrzegając przed otwartymi drzwiami. Scott zapytał Coopera przez interkom, czy mogą w czymś pomóc. Odpowiedział ze wściekłością, że nie. To było ostatnie słowo, które ktokolwiek kiedykolwiek usłyszał od Dana Coopera. Załoga założyła, że tylne schody zostały opuszczone i że Cooper skoczył. Jednak nie zweryfikowali swojego założenia, ponieważ nie chcieli łamać zakazu pozostania w kokpicie. O godzinie 22:15 samolot wylądował w Reno w stanie Nevada. Scott przemówił przez interkom, a po braku odpowiedzi otworzył drzwi kokpitu. Kabina była pusta. Cooper razem z pieniędzmi i wszystkimi swoimi rzeczami zniknął. Nigdy więcej nie słyszano o Cooperze. Wszystkie późniejsze śledztwa nie były w stanie udowodnić, czy przeżył skok. W trakcie porwania policja próbowała śledzić samolot i czekać, aż ktoś skoczy. Początkowo używali myśliwców F-106, ale te samoloty zbudowane do osiągania dużych prędkości okazały się bezużyteczne przy niższych.
Policja zdecydowała się wówczas skorzystać z Lockheed T-33, ale zanim dogoniły porwany samolot, Cooper już skoczył. Pogoda uniemożliwiła policji przeszukiwanie terenu aż do kolejnego dnia. W dzień Święta Dziękczynienia oraz przez kilka tygodni po tym wydarzeniu policja przeprowadziła obszerne poszukiwania, które nie przyniosły żadnych rezultatów. Zaczęto też przeszukiwać rejestry kryminalne w poszukiwaniu osoby o imieniu Dan Cooper na wypadek, gdyby porywacz użył swojego prawdziwego nazwiska, ale bez skutku. 10 lutego 1980 roku 8-letni chłopiec znalazł paczki banknotów o nominale $20 z numerami seryjnymi odpowiadającymi tym przekazanym Cooperowi. Niektórzy ludzie uważają, że to dowód wspierający teorię, że Cooper nie przeżył. Odkrycie tych paczek rozpoczęło serię nowych poszukiwań w okolicach tego obszaru. Jednak wybuch wulkanu Mount St. Helens 18 maja 1980 roku prawdopodobnie zniszczył jakiekolwiek pozostałe ślady związane ze sprawą Coopera. Przez lata wielu ludzi podawało się za Dana Coopera. FBI skutecznie badało niektóre z tych przypadków, ale jak dotąd nie znaleziono niczego użytecznego. W sierpniu 2011 roku Marla Cooper twierdziła, że Dan Cooper to jej wujek L.D. Cooper. Marla twierdziła, że podsłuchała rozmowę, w której mówiono, że problemy finansowe są już za nim i że porwał samolot. Chociaż wielu ludzi identyfikowało Dana Coopera jako swojego dawno niewidzianego krewnego, twierdzenia Marli Cooper wydają się być najbliższe prawdzie. Jedna ze stewardess uznała nawet, że L.D. Cooper wyglądał podobnie do porywacza. Jednak ta teoria nadal nie jest uważana za prawdopodobną przez śledczych. W lipcu 2016 roku FBI oficjalnie ogłosiło, że śledztwo w sprawie D.B. Coopera nie będzie kontynuowane. To jednak nie oznaczało, że rozwiązali kwestię tożsamości Coopera. Główną teorią badaczy jest teraz to, że Cooper nie przeżył skoku. Choć jego obszerna wiedza na temat systemów samolotu początkowo skłoniła policję do przekonania, że jest profesjonalnym spadochroniarzem, doszli do wniosku, że skok w takich warunkach pogodowych nad obszarem dzikiej przyrody w stanie Washington w środku zimy w ubiorze biznesowym byłby ryzykiem, którego żaden profesjonalista by się nie podjął. Historia D.B. Coopera ciekawi nie tylko śledczych i fanów kryminalistyki. Z czasem stała się ona prawdziwym fenomenem kulturowym. Wielu pasjonatów tej zagadki tworzy swoje własne teorie, dyskutuje na forach internetowych i bierze udział w spotkaniach, na których próbuje rozwikłać te tajemnice. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia fanów historii D.B. Coopera. To t-shirty i gadżety z podobizną porywacza. Koszulki związane z D.B. Cooperem stały się swoistym symbolem fascynacji tą historią. Można na nich znaleźć różne grafiki, nawiązania do faktów związanych z porwaniem samolotu, a czasem nawet zdjęcia D.B. Coopera. Dla wielu osób noszenie takiej koszulki stało się wyrazem zainteresowania i pasji. D.B. Cooper stał się ikoną nie tylko w świecie kryminalistyki, ale również w popkulturze. Koszulki z jego wizerunkiem lub odnoszące się do tej historii są często noszone na różnego rodzaju wydarzeniach, konwentach i spotkaniach fanów. Ta fascynacja t-shirtami związanymi z D.B. Cooperem często łączy się z chęcią zrozumienia tej tajemniczej historii. Niektórzy entuzjaści zakładają te koszulki podczas swoich własnych poszukiwań. Niektórzy twierdzą, że noszenie koszulek związanych z D.B. Cooperem to sposób na upamiętnienie tej historii i zachęcenie do dyskusji. To także sposób zwrócenia uwagi na fakt, że zagadka ta wciąż pozostaje nierozwiązana. Na dzień dzisiejszy sprawa D.B. Coopera jest zamknięta i prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, kim był tajemniczy porywacz i czy przeżył skok. Nawet jeśli przeżył upadek, a jest to bardzo mało prawdopodobne, miałby teraz w 2023 roku ponad 95 lat.